Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. No co? To nic. Tylko pani komisarz trochę jak z krzyża zdjęta. Co, nocne pościgi za bandytami, tak? Żeby tylko za bandytami. Dzieciaki w szkole akurat się zatruły i cała noc z głowy. Szczegóły zostawię dla siebie, No tak, stołówkowe jedzenie, wiem. żeby mnie tylko tym nie poczęstowały. Ale spokojnie, już wszystko jest dobrze. Dobrze się czuję. Póki co, póki co. Tak, póki co nie mam czasu na chorowanie. Pani komisarz spojrzy w lustro. No, może trochę wolnego by się jednak przydało, co? Ale dobrze, dobrze, dobrze. Jeśli jest chęć do pracy, to akurat coś mam. Skąd to? Było w skrzynce. Bez adresu nadawcy, tylko napisane dla pani komisarz Rychlik. Dziwne. Anonimy to nic dziwnego w tej pracy. No tak. Kratuszka. Kurwa. Jezu. Co ja zrobiłam? Halo, ktoś tu jest? Odezwij się! Jest tu ktoś? Cześć. Cześć. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Jak zwykle. Dziwnie się zachowujesz. A coś ty, wydaje ci się? Ciężka robota od rana? Nic pilnego. Nic pilnego? Na Gorczaku? Daj spokój, Ada. Nic się nie dzieje. Nic innego niż zwykle. To bardzo dobrze, bo mamy wezwanie. Jak zwykle zresztą. No tak, Gorczak nie próżnuje. Za chwilkę przyjdę, dobrze? Jasne. Co to za koszmarek? Wygląda, jakby go zaatakował jakiś dziki zwierz. Co najmniej gryzli. Tu nie ma takich zwierząt, które mogłyby spowodować takie obrażenia u Denata. Jeżeli źle się czujesz, możesz odejść. Spokojnie. Dam radę. Po prostu jakoś nie spodziewałam się. Nie jadłam śniadania. Może dobrze. Denat został pozbawiony życia z wyjątkową gwałtownością. Rany wskazują, że nie zginął od razu, tylko został zagryziony żywcem. Świadczy o tym ilość krwi. Gdyby serce stanęło wcześniej, więcej zostałoby w ciele. No dobra, nawet bez śniadania jest grubo. Kiedy nastąpił zgon? Sądząc po plamach opadowych, 8 do 10 godzin temu. Agata. Agata, Co, tak? co robimy? Ten zwierz pewnie gdzieś tutaj jeszcze grasuje. Albo znalazł sobie nowe miejsce na żer. Przecież mówiłem, że nie ma tutaj takiego drapieżnika.
A jeżeli ktoś trzymał w domu nielegalnie pumę? To jest Gorczak. 2 lata temu odbieraliśmy interwencyjnie od pewnego gościa 2 małe tygrysy. Planował je rozmnażać. No nic. Trzeba będzie przeszukać cały teren. Potrzebuję wsparcia. Drony? Tak. Chcę mieć tu wszystkich. Co mi się tak przyglądasz? Wszystko u ciebie w porządku? Widziałam, że zwłoki nie zrobiły na tobie wrażenia, więc może coś innego cię gryzie? Lata praktyki. Czyli co się dzieje? Miałam koszmarną noc. Dzieciaki dały mi w kość. I to wszystko? Czy to jest przesłuchanie? Nie. To daj spokój i skup się na pracy. Poczekaj, stój, stój. Wygląda, jakby ktoś wlókł coś ciężkiego. Zobacz. Tam ślad się urywa. O! Tu rychlik. Mamy kolejnego denata. Wyślijcie do nas część ekipy. Jakieś 300 metrów na zachód od miejsca znalezienia pierwszego denata bez odbioru. Te same obrażenia. Zwierzę? Jakoś trudno mi w to uwierzyć, żeby to był człowiek. Ofiary wyglądają, jakby były w podobnym wieku. Może się znali. To trzeba będzie ustalić. Jedno jest pewne, znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Zobacz. Ma ślady ugryzienia na ramieniu. Wyglądają na ludzkie. Kurwa. Ten list z rana, który mi dałaś. Widziałaś może, kto go przyniósł? Był już w skrzynce. Tyle wiem. Anonim jak anonim, a co? W sumie nic. A co tam było napisane? Może coś romantycznego? Pewnie pani komisarz ma jakiegoś wielbiciela cichego. Nic, tylko się cieszyć. Dzielnicowa Majcher? No, co jest? Petent był. Szuka syna. Podobno kilku zaginęło. Znaczy nastolatków. A to dlaczego ty mi teraz dopiero o tym mówisz? Masz ich dane? Młodzi zrobili sobie jakieś pożegnanie po maturze w lesie. No, urządzili biwak i nikt nie wrócił. Masz ich dane? Nie wiadomo, co się dzieje. Nie ma z nimi kontaktu. Nikt nie odbiera telefonów. Aldonka, skup się. Czy masz ich dane? Tak! Zgłaszający prawidłowo wypełnił standardowy formularz zaginięcia. No to daj mi ten formularz. Co, standardowe sprawdzenie? Paluchy wrzuć na bęben. Mogą tam też być moje przez nieostrożność. Ale to ma jakiś związek z twoją sprawą? Nie, tak. To znaczy, nie, koleżanka poprosiła. Nie no. Jeśli chodzi o prywaty, to musisz poczekać. Sam dzisiaj jestem. Ale to ważne, prywata. Moja przyjaciółka dostaje takie anonimy. A mi też na tym bardzo zależy. Mąż podejrzewa ją o zdradę. Przypuszczalnie to są wysyłane kretynizmy przez jej męża dla sprowokowania, ale razem są, rozumiesz, delikatna sprawa. I takimi pierdołami mam się zajmować w godzinach pracy. Ale to ważne pierdoły. Bardzo mi zależy, proszę.
Dobrze, ale jakby co to przysługa za przysługę. Jasna sprawa. Co, Majcher, też chcesz, żebym ci sprawdził jakąś prywatę? Musimy jechać. Być może mamy identyfikację ofiar z lasu. Jasna sprawa. Panie Janie, to bardzo trudno. Jest pan na to gotowy? Tak. To mój syn Grzegorz. Jest pan pewien? Tak. To na pewno wszędzie bym go rozpoznał. To jego ubranie. Może sobie sam mu kupił. Wiem, że to jest dla pana bardzo trudne. Ale może znajdzie pan trochę siły, żeby pomóc nam w sprawie drugiej ofiary. Wiem, z kim Grzesiek pojechał na ten biwak. Znam dobrze jego kolegów. Jezu! Patryk! A Patryk to? To mój młodszy syn. Zabroniłem Grześkowi zabierać go ze sobą. Miał zostać u kolegi na noc. Boże. To zrobił. Potwór. Bardzo pan Dlaczego? Co oni mu zrobili? Bardzo panu współczuję. Może chce pan trochę wody, albo wyjdziemy na zewnątrz. Proszę mi powiedzieć, kto jeszcze z nim był na tym biwaku? Moich kolegów. Świętowali po maturze. Bardzo panu współczuję. Dostanie pan opiekę psychologa, pana rodziny również. Zostawię pana na chwilę. Skoro żaden z nich jeszcze nie wrócił, choć znaleźliśmy 2 ciała, to może istnieje szansa, że pozostali jeszcze żyją. Trzeba objąć poszukiwaniami cały ten las. Część ekipy nadal tam jest. Za mało, potrzeba więcej przewodników z psami. Rychlik. Cześć, dotarły do nas wyniki z labu. No i co, udało się coś ustalić? Właściwie to potwierdzić. Tak jak przypuszczaliśmy, próbki śliny, które znaleziono na obydwu ciałach z lasu, należą do człowieka. Albercik! Albercik! Chodź, tylko ostrożnie. Nie wiemy, kto to jest. Albercik! Policja! Komisarz Agata Rychlik, komisariat na Godrzeku. Możemy porozmawiać. Co za zbieg okoliczności. A co pan tu robi? Spaceruję sobie. Kogoś pan szuka? Ktoś się panu zgubił? Albercika wołam, to mój pies. Gdzieś mi zwiał cholernie jeden, nie mogę go znaleźć. Ale za to znalazłem to. Chciał już na policję dzwonić, ale panie same tu przyszły. Co? Ja już niejedno w życiu widziałem. Niestety. Człowiek do wszystkiego się może przyzwyczaić. Tu Rychlik. Znalazłyśmy kolejne ciało. Przyślijcie techników i patologa do lasu niedaleko Glinianek. W okolicach szkółki leśnej od południa. Prześlę wam za chwilę pinaskę. Dowód od pana poproszę.
psem, dziecko na wózku. Tu 08. Jestem w pobliżu, zaraz podjadę. Zawiadomię rodziców 2 pozostałych zaginionych. To może być jeden z nich. Odejdź ode mnie, debilu! Nic mi nie zrobisz. Nie boję się ciebie. Tak? No to zobaczymy, gnoju jeden ty. Zobaczysz jeszcze, ja cię dorwę, ty. Taki cwany? Spokój, Nemo, spokój. Posprzątaj po swoim psie. Co posprzątaj? Nie będzie mi taki szczyl mówił, co mam robić. Jeszcze zobaczymy, jak dorwę twoich rodziców. O Jezus Księżna Maria. Adrianna Majcher, co tu się dzieje? O, dobrze, policja. Proszę coś zrobić z tym złodziejem, bo jak nie, to mój pies to zrobi. Spokój. Ale co, pan go szczuje psem? Nie szczuję to do samoobrony. Dzieciak ciągle mnie prześladuje. Ta, jasne. On nie sprząta kupy po swoim psie. Ja muszę zawsze w jakąś wjechać a to jest karalne. Karalne. My się inaczej policzymy, ja tu wypiszę mandacik i no ile tak z 200? Co to ma być? No jak to, no wypisuję mandat, no przecież tego obywatela trzeba ukarać, nie? Ile to tam pani dzielnicowa, z 200, nie? Zakupy. Bartek, ale to jest prawdziwy blankiet z mandatami? Skąd ty to masz? No a co, no? A nie mówiłem? Chodź. Coś takiego jest karalne, rozumiesz? Ukarać to trzeba tego obywatela, a nie mnie. Zamknij się, szczylu, ty. Ej! Czy ja mogę już iść? Spieszę się, no. Nie, nikt nigdzie nie pójdzie. I cisza. Sprząta pan po swoim psie, czy nie sprząta pan po swoim psie? Oczywiście, że posprzątałem. Zawsze to robię. No nie posprzątał, no. Ja wiem swoje, ty nie widziałeś. Widziałem. Może kamera widziała? Oj, tam wielkie rzeczy. Psia kupa. Może faktycznie raz zdarzyło mi się nie posprzątać. Przyjmę mandat. Ale prawdziwe, nie od takiego szczyla. Ej! A my, Bartek, się policzymy na komisariacie. Że co? Ty już wiesz co. Imię i nazwisko. Roman Sobieraj. Co to za wygłupy, co? Ostatni raz się pytam. Ja za to powinien order dostać. A nie, od rana już 4 mandaty wystawiłem. I to wszystko za frytki. Skąd to masz? No jak to skąd? Przecież na Gorczaku za każdą kasę to można wszystko załatwić. Twój brat o tym wie? No ale co mu do tego? Będę musiała go powiadomić. Pierdziele, znowu ta sama śpiewka, no. No nie chciał mi dać kasy na ciuchy, no co, no. No więc musiałem sobie jakoś załatwić, nie? No bo czym ja mam szpanować? Wózkiem? No chociaż będę miał bajeranckie ciuchy, nie? Czyli ta obywatelska postawa to ściema. No nie tak do końca, ale nie, no pani mnie rozumie, no. Też kiedyś pani była młoda, no i... No może nawet rozumiem. Ale i tak tym razem nie ujdzie ci to na sucho. Jan do mnie zadzwonił. Powiedział, że jego synowie, co poszli z moim Dominikiem na biwak, nie żyją. A dlaczego dopiero teraz pan się zgłosił? Nie martwił się pan o syna, jak już było wiadomo, że zaginęli? No, bo ja wywaliłem syna z domu. A dlaczego? Dowiedziałem się, że handluje narkotykami. Powiedziałem mu, że jest idiotą, no i wykopałem gnojka. Jest dorosły, a ja przestępcy w domu nie chcę. A dlaczego nie przyszedł pan z tym do nas? Na własnego syna miałem donosić. Teraz to inna sprawa. Może to ma jakieś znaczenie w tej sytuacji. Jezu. To nie Dominik. A rozpoznaje pan kogoś innego?
No to nie wiem, to może być ten Paweł, ale na 100% to nie wiem. Paweł? Nazwisko? Sierżant Majer. Potrzebna karetka na Chopina, Róg z Wielkopolskiej. Przy budowie. Młody chłopak. Prawdopodobnie pod wpływem narkotyków. Coś tu przyćpał, chłopaku. No? Nie wiem, to mógł być jakiś dopalacz. 2 ratowników nie mogło go powalić. Dopiero 3. dawka uspokajaczy pomogła. Czyli jakieś nowe gówno krąży po dzielnicy. No, zaraz będzie pewnie wysyp naćpanych dzieciaków. Na Gorczak cały czas wrzucają coś nowego. Słuchaj, a może to sprawdzić? Ale co? Ten chłopak, on chciał się na mnie rzucić. Ofiary z lasu były pogryzione. Okej, to w którym szpitalu leży ten ćpun? W kolejowym. Ale i tak musimy poczekać, aż odzyska przytomność. Dobra. Cześć. Mamy coś nowego? Sama zobacz. Rany, jak jakieś wściekłe zwierzę. Dokładnie. Sorry. Majcher, słucham? Dobra, dzięki za informację. Ze szpitala. Chłopak odzyskał przytomność. Pojadę z nim pogadać. Wiesz co, jest to dla mnie mało prawdopodobne, że on ma coś wspólnego z tą sprawą z lasu, ale informuj mnie, jak coś ustalisz, okej? Jasne. Nieźle sobie przyjebałem, co? Zrobił mi banie. Dobra, gadaj, co brałeś i od kogo. Nie wiem. Miał mnie mocno poturlać, ale nie sądziłem, że aż tak. Nie wiesz? Wiesz każde gówno jak leci? Mam dobrego dealera. Kto to jest? Zobacz, co ten dobry dealer ci zafundował. Proszę. Ja pierdolę. To jest totalnie chore gówno.
To kto ci wcisnął ten trefny towar? Dominik. Dominik Pawelski. Kolega, byliśmy razem na pikniku po maturze. On? Na pewno? No, on biorę od niego towar od 2 lat. Agata? To jednak jest powiązane. Proszę. Dzięki. O, właśnie miałem do ciebie dzwonić. A co? Porównaliśmy odciski zębów tego naćpanego chłopaka ze szpitala ze śladami pogryzień na jednej z ofiar z lasu. I? No nie pasują do siebie. Na pewno? No na 1000%. No dobra, czyli wiemy, że morderca jest nadal na wolności. Sprawdzisz mi jeszcze jeden telefon? A mam wyjście? Nie. Albercik! Albert, wróć do mnie! Gdzie jesteś, mój malutki? Albert! No chodź do mnie, mój maleńki. Albercik, już wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Czekaj, ptaszku. Szybki jesteś, ale nie aż tak. Bingo. Grupy poszukiwawcze idą od północy, więc jeżeli będziemy szły tędy, to teoretycznie powinniśmy się z nimi przeciąć gdzieś mniej więcej po środku. Zobacz. Przyczepa. Widzę. Telefon. Zabezpiecz. Może do tego zaginionego. Majcher. Pusto. Wygląda na to, że ktoś tutaj się chyba ukrywał. Myślisz, że ten zaginiony dealer? Może jest szansa, że jeszcze żyje. O kurwa. Zobacz. O. No ładnie. Rychlik, słucham. Dostaliśmy właśnie zgłoszenie, które może mieć związek ze sprawą zabójstw z lasu. No, słucham. Starsza kobieta
kobieta podczas zbierania jagód w lesie widziała faceta z długą bronią, a to nie sezon na polowania. Gdzie dokładnie? Na zachód od waszego terenu poszukiwań i coś tam dziwnego było jeszcze. Co takiego? Najpierw ktoś wołał, jakby psa, a potem strzał. Kobieta widziała, że ktoś uciekał. Coś jeszcze? Albert. Ten pies chyba się Albert wabi. Dobra, dzięki. Przecież ten facet wczoraj szukał psa Alberta. Pytanie tylko, czy on faktycznie szukał psa? Chodź. Mów, co mu zrobiłeś. Komu? Mojemu synowi. Mojemu kochanemu dziecku. Co mu zrobiłeś, że tak się zachowuje? Nic. Jak kurwa nic, jak nic. On nigdy taki nie był. Nigdy nie był agresywny. Zobacz na niego, spójrz. Śpi. Bo go uśpiłem. Niech mnie pan wypuści, błagam. Ja zrobię wszystko. Gdzie nie pójdziesz? Spójrz na jego paznokcie, ma zdarte do krwi. No patrz, kurwa. A jego twarz? A ta piana z ust? On nigdy taki nie był. Zmienił się w dzikie zwierzę. Wiem, ale ja mu tak nie... Gadaj prawdę, bo inaczej obetnę ci łeb. A potem obedrę ze skóry. Ja... Co ty? Lejesz w gacie? Gadaj, bo oprócz szczyn poleje się też krew. Zrobiliśmy sobie biwak w lesie. Było alko. I zjaraliśmy kilka jointów, no i skombinowaliśmy też dragi. Ale każdy z nas bał się je zażyć, no i wtedy pojawił się ten koleś, ten pana syn. Na maksa dziwny. Albercik nie jest dziwny. My tylko chcieliśmy zobaczyć, jak to działa. Sami baliśmy się ryzykować, a on wygląda na taką osobę, to nie zaszkodzi. Zmusiliście go. Wepchnęliście mu je na siłę. Podrzuciliśmy mu je w kiełbasie. On się rzucił na tą kiełbasę jak pies. A potem rzucił się na nas, naćpany na maksa. Albercik nie jest zwierzęciem. Rozumiesz? To mój syn. A wy go skrzywdziliście. Kurde. Facet nie szukał psa, tylko syna. Okłamał nas. Myślisz, że jego syn zabił tych 3 chłopaków? Sam? Cholera wie. Słuchaj, skoro ojciec szuka syna ze strzelbą, jest mega popieprzone. Czekaj. Chyba tego nie było, jak tu przyjechałyśmy. Widocznie ktoś tutaj był w międzyczasie. Terenówka. Może to wóz tego myśliwego. Zobacz, tutaj cofał, a tu raczej ruszał z boksującymi kołami. Mhm. Ja to jednak jestem w czepku urodzona. Musiała mu się urwać. No pięknie. Słuchaj, potrzebuję, żebyś znalazł mi właściciela pojazdu.
To on. Ostrożnie. Facet ma broń. Ja pierdolę. Żyje, przytomny. Trzeba wezwać pogotowie i wsparcie. I znaleźć tego sukinsyna. O kurwa! Jedź kurwa, do lewa! Lewa, do lewa! Do lewa! Lewa! Łapę! Zabiję nas wszystkich! Na dół! Papa! Kurwa, niech się bo ci zaraz złamie łapę! Dawaj go! To nic z niego bez. Zamknij ten ryj, słyszysz? Majher! Majher, słyszysz mnie? Wszystko okej? Tu Rychlik! Zamknij ryj! Tu Rychlik! Wzywam pogotowie na Lipową, że jak najszybciej, ranna policjantka. Szybko! Zamknij mordę! Karetka w drodze, trzymaj się, Majher! Zamknij się, będziesz się tłumaczył na komisariacie. Jak ci tu jest, milutka? Teraz już wiesz, jak to jest być zamkniętym w klatce. Nic więcej nie powiesz? Gdzie mój syn? Dowiesz się, jak będziesz współpracował. Ma pani dzieci? Nie twój interes. Ja nie chciałem, żeby Albert taki był. To dlaczego trzymałeś biednego chłopaka w klatce? Zawsze byłem sam. Miałem tylko te polowania, lubiłem to robić od dziecka. W takiej jednej wsi, niedaleko lasu, stał dziwny dom. Ci ludzie, co w nim mieszkali, też byli jacyś dziwni. Byli starzy i zaniedbani. Wiecznie najebani. A po podwórku biegał taki mały chłopiec, miał może ze 3 lata. Nie mówił. Zachowywał się jak zwierzę. Osy się nim bardziej interesowały niż ci ludzie. Po prostu go stamtąd zabrałem, żeby dać mu normalny dom. Chciałem mieć syna. To dlaczego trzymałeś chłopaka w klatce? Bo inaczej się nie da. On był po prostu dziki. Z tym dzieckiem było coś nie tak. Nie dało się go uczłowieczyć. I tak rósł, ale nigdy się tej swojej dzikości nie pozbył. No i kilka dni temu uciekł. Pobiegł do lasu, tam spotkał bandę tych idiotów, którzy go naćpali. To oni mu to zrobili. Albert był dzikusem, ale nigdy nie był agresywny. Mój mały synek. Co z nim teraz będzie? Musi mnie pani do niego puścić, on ma tylko mnie.
Rychlik, co tam? Dzwonię z labów w sprawie twojego listu od anonimowego nadawcy. I co? No właśnie nic. Jak to nic? Zero śladów, żadnych odcisków palców, oprócz twoich, nic. Na pewno? Na pewno. Dobra. Dzięki. Wiesz co, muszę kończyć. Trzymaj się. Hej. Potoczny? A co ty do cholery tu robisz? Czekam. Na kogo czekasz? Zwariowałeś? Na Wikinga. Dzwonię, ale nie odbieram. Nie ma go od 2 dni. Ma wolne. No to co, Potoczny? Jak ci się teraz kolega podoba? No, co myślisz? Przypatrz się uważnie. No, Lubecki, pokaż się. Niech Andrzejek zobaczy, co z tobą zrobiłem. Pora na rewanż. Twój kolega uratował ci tyłek. Chyba coś jesteś mu winien, nie? Taki honorowy człowiek jak ty. Chyba tak tego nie zostawi. Pośpiesz się. Za 48 godzin twój kolega zostanie żywcem poświartowany. A ty jedziesz ze mną. Po mężusia, Sherlocku. Czyjego? Mojego, kurwa. Ej, chuju, kurwa, cię zajebie. Co? Nie radzę. Słuchaj, gówniarzu. Nie nadajesz się do tej roboty.